Witam wszystkich. W dniu dzisiejszym będzie nietypowy odcinek. Będziemy serwisować Bendę. Dzisiaj przyjechał do mnie Bartek. I będziemy wymieniać Olej, filtr. Będziemy sprawdzać drobniutki, malutki wyciek spod jednej śruby. I tak to w sumie wszystko. No zobaczcie, jak się pięknie prezentuje ten motocykl. Silnik wielki, pancerny. To jest całkowicie inna konstrukcja niż Zontes, który miałem, bądź QJ, który mam. Tu jest filtr. Zobaczcie, taki duży filtr. Mniejsza skala, ale podobieństwo takie jak w samochodzie. Też nie ma łańcucha, tylko ma pas. Więc odchodzi problem z łańcuchem, z serwisem. Zobaczcie jaki bak, jak się pięknie prezentuje. Jest taka bardzo masywna. Dobra, to może opowiem o podstawowych parametrach tego motocykla. To jest pojemność 125, a dokładnie 124,9. Silnik 6-zaworowy V2, chłodzony cieczą. Zasilany oczywiście wtryskiem paliwa. Moc 14 koni przy 8,5 tysiąca obrotów. 14,5 N przy 6,5 tysiąca obrotów. Skrzynia 6, zbiornik paliwa 15. Średnie zużycie 2,8 litra. Ale to wszystko w zależności jak kto ma ciężką w tej sytuacji rękę. Że bierzemy się do pracy, oglądajcie, dajcie znać później w komentarzach, czy Wam się podobała taka robótka. Niedługo jeszcze przyjedzie Zbyszek i będziemy serwisować jego C2. Także dzisiaj fajne prace garażowe, więc zapraszam do oglądania. Tutaj, żeby dostać się do filtra oleju, trzeba ściągnąć z przodu tą maskownicę, tą osłonę, także jest trochę więcej zabawy. Czasem Wam będę porównywał niektóre rzeczy do mojego motocykla, do Zontesa, który miałem, bądź do QJ'a. Chwila muzyki. Chwila zabawy. Tak jak Wam pokazywałem wcześniej, filtr jest tutaj schowany, więc obowiązkowo trzeba tą całą osłonę ściągnąć. Przy okazji zobaczycie sobie, jak wygląda chłodnica. I ja zobaczę. I Bartek zobaczy, jak wygląda chłodnica. Bartek, pierwszy poważny serwis, co? W tym motocyklu? Tak, po kupnie, tak. Moto kupione od pierwszego właściciela już po dotarciu, także ja jeszcze nic tak naprawdę przy nim nie robiłem. Bartek ją kupił z przebiegiem około tam 2900. 2900, więc ledwo dotarty silnik. Pokażemy Wam później też, jak pracuje, bo ja byłem pod wrażeniem. Pytałem się właśnie Bartka, czy nie modził coś z wydechem tutaj. Ja tam w dalszym ciągu jestem pod wrażeniem. A to Za jest- każdym razem jak odpalam. No właśnie, no to jest jednak oryginał i... Ile tu mieliśmy śrub? 5, Nie, dobrze, 5 pięć. śrub. No to chwila roboty. Zobaczcie, jak wygląda chłodnica. Co my tu mamy? A spoko, dojście jest bardzo dobre. Dojście jest dobre do filtra, teraz możemy to... Teraz zobaczmy, jak to wygląda dojście. Super, wszystko. Awaryjnie kupiliśmy wczoraj ściągacz do filtra. Teraz będziemy odkręcać, znaczy Bartek będzie odkręcał korek spustowy. A tu pusto. No olej już trochę jest taki ciemnawy. Z tego co mówiłeś Bartek, ile? Tutaj 2,4 litra wchodzi, tak? 2200. 2200. No, z tego co jest napisane na obudowie silnika. Zobaczymy. No już 1,5 litra jest, więc może tak być. Korek czysty, Korek czysty, pokaż. bez żadnego Tak. osypu. Mhm.
czyli tutaj, no ale to V2, większy silnik, więc musi być więcej oleju. W Zontesie 1 z 2 chyba wchodziło. Z tego co pamiętam. No, ponad litr jakoś. tak. W QJ wchodził przedwczoraj jak wymieniałem, to 1 litr i jakaś tam 50 dolana, ale to już film obejrzeliście. Tak jak Wam wspominałem, najlepiej wymieniać olej jest na lekko rozgrzanym silniku. Zobaczcie, tutaj jest wlew. Co jeszcze Wam pokażę? O, tu gniazda USB, jedno gniazdo USB. Tak, gniazdo jest oryginalne. Oryginalne jedno gniazdo. Pojedyncze do ewentualnej wymiany na 2, żeby były. No co, z moich modyfikacji to jest dodany ekran CarPlay. Jak ktoś lubi mieć na wierzchu, czy to Janosika, czy jakąś dedykowaną motocyklową nawigację, bardzo fajna rzecz. Zobaczcie, jak fajnie Bartek zamontował, zrobił sobie tą poprzeczkę. I to jest nawigacja, wiadomo, z AliExpress, ale ona jest dedykowana pod BMW. A. Także osobno kupuje się samą nawigację i osobno trzeba dokupić uchwyt do niej. Okay. Bo ona jest sprzedawana jako sam ekran, nie? Ale jest fajną rzeczą to, że można ją szybko wypiąć, schować. A jak masz ją podłączoną? Bezpośrednio do akumulatora, tak? Tak, do aku i do lampy rejestracji sobie podłączyłem. Okay. No później odpalimy, pokażemy Wam jak wygląda. No i co? I druga rzecz to są dołożone sakwy, też AliExpress. Zobaczcie, jak ładnie Bartek zrobił stelaż. Wszystko się pięknie prezentuje. Tak, no i sakwy nie są na sprężynach, tylko są schowane za sprężynami, dzięki temu też za szeroko nie zmienia to linii tutaj tyłka tych szynszyli. Planujesz jakieś większe zakładać? Sakwy? Na razie nie. Zastanawiam się nad jakimś centralnym plecakiem, miękką sakwą, plus jeszcze w przyszłości gumole i chyba to na razie będzie tyle. I chyba Wam w sumie z grubsza powiedzieliśmy o tym motocyklu. Oczywiście całą specyfikację można sobie zobaczyć w instrukcji producenta. Z tego co Bartek mówił, korek spustowy dokręcamy z momentem około 25 Nm, między 20 a 25. Ja w Zontesie też dokręcałem 25, w QJ też 25. To i tutaj dokręcimy. I tutaj też dokręcimy 25. Powiem Ci, tutaj w tym garażu jakaś taka mała się wydaje, krótka. No, powoli. 2 metry długa, ale wydaje się być tutaj dość... Czekaj chwilę, zaraz zobaczymy, czy jeszcze zleci, jak przechylimy na bok. Na stopkę? Tak, jest na stopce. Nie. Chyba tak pojedynczo sobie kapie. Pojedynczo. Malutkie kropelki. Ale niech to zleci jeszcze. No, jak sobie chwilę poleci. To co, przechylamy go, podstawiamy dechę? No. Ile to mu brakuje? Jeden, no. O, Czekaj, weź ten. widzę. No i dobra, niech sobie Nie chwilę. śliźnie się, nie śliźnie się. O tą sprawę to już nawet nie kapie. Jestem ciekaw, co tam będzie pod tym dekielkiem. Bo jak ręcznie dokręcałem te śrubki, to wszystkie były na twardo. Chciałem sobie uszczelnić. A jeszcze zobaczcie, ogólnie nie do końca wiemy, prawdopodobnie będzie tam sitko. Znaczy nie do końca wiemy, nie wiem czy Bartek wie. Nie wiem, sprawdzałem jeszcze. Mało informacji jest o szynszylach na Zobaczcie, są 3 śrubki do dokręcenia. Tu był korek spustowy. Możemy je I nawet są 3 śrubki do dokręcenia i prawdopodobnie tam będzie jakieś takie sitko. Ale z ciekawości właśnie nawet to odkręciłem. Bartek mówił, że pod jedną z tych śrubeczek Poci się. troszeczkę poci. No, Zbysio chyba przyjechał. To Zenek? No coś tak słyszałem, jakąś Dźwiękowato. pierdzielkę. Jest Zbysio. Dobra, to ty kręć, ja idę mu otwierać. Dobra? Nie trzeba asekurować motocykla. Nie.
Proszę, studio filmowe, Kuba i spółka. Mam wrażenie. A tutaj ten wylewkę. Nie, była. Wylewka była. Zbyszek, siadaj sobie. Proszę Państwa, przyjechał Zbyszek, Kierownik produkcji. kierownik produkcji, montażysta, kierownik produkcji i przyjechał na kontrolę. Czy będą wszystko ok? Tak, zaraz. Jest sitko pod spodem. Jest sitko. Jest sitko. Możemy je odkręcić przy okazji, zobaczymy czy na nim coś... No tak, jak już masz otwarte, to już śmiało. Śrubokręt, krzyżak, albo ósemeczka tu jest też w środku, ale nie wiem czy... Krótki krzyżaczek. Nie, spoko, tą ósemką dojdę. Czyli smoczek jakiś mały tu jest. Ja tutaj ma tu full do dechy wyskoczą. Rożon wyskoczy. Podstawię Ci trochę. Rękawiczki, No chcesz zobacz, nowe patrz, rękawiczki? patrz, nie chcę, wiesz, wolę bez. Nie, zobacz ile na tym sitku. Kurwa, może sitko jest zapchane. Ja zaraz to... No proszę. Masz, wytrzyj sobie ręce, będzie Ci wygodnie. Spoko. Może wyleciało już. Dobra, mam sitko. No czyste, czyściutko. Czyściutkie sitko, pokaż do kamery jak wyglądało. No może jakiś tam paproszek. Przepłukujemy sprayem? No możemy, jak najbardziej. Daj. Jakiś opiłek pod palcem czuć delikatnie. I zobaczcie, tak wygląda sitko. Jakieś tam drobne. Nie, to nawet nie opiłki, to jakiś taki Szlam trochę. paprochy. No i dobra. A Zbyszek, co u Ciebie? Będziemy dzisiaj działać i łańcuch, i olej wymieniać, tak? Zaczniemy chyba od oleju, wydaje mi się. nie? Dobra. No, żeby coś cieknie. Olej będzie szybko, a potem ten łańcuch. Zobaczymy co i jak. Czekaj, ja przygotuję. Ja przygotuję dla Ciebie banieczkę. Fakturę. A masz terminal? Bo nie. Tutaj jest wolontariat. Jak tam, Bartuś, sytuacja, skręcasz? Tak. Pokazywaliśmy, pokaż jeszcze raz ten dekielek, ale chyba go pokazywaliśmy. O tak wygląda. Masz tu gdzieś ten dynamo? Mam. Na ile nastawiamy? Tutaj dyszkę, do tych małych. Do małych dyszków. Dobra, jest dyszka ustawiona, tylko z bardzo dużym wyczuciem, bo to duży klucz. Spoko. No 10 to jest takie bardzo, to naprawdę jest tak delikatne. Trzymaj, weź daj na 25. Ja i tak najpierw ręką dokręcę, a potem z ciekawości na kluczu sprawdzę. Mamy 25. Nie wiem jaki w Zenku gniazdo ma długi gwint. Podkorek. Ok, Bartek założył teraz ściągacz do filtra.
Zobaczmy. Jeszcze może delikatnie olej z niego wylecieć, to podstawimy. No to i tak już jest cały worek mokry. Ślizga się. No, ślizga. Jak jest dowalony. Nie. Właśnie, przytrzymajcie. Możecie zestawić z tych desek, żeby na właśnie. beton stanął. Ja będę miał też więcej miejsca pod rękę. Kurde, filtr kupiłem taki, jak pisali na grupie. Żebym miał 100% pewność, że będzie, to by tego się po prostu rozjebawszy do odkręcenia. O, czyżby? Nie. Jeszcze mu troszkę brakuje. Idź, no. No widzę. Czyli jednak bez młota. To nie robota. Jednak trzeba było ten ściągacz na takiej taśmie aluminiowej, na taśmie stalowej on jest skręcany. Albo ten taki łańcuchowy, co ja pokazywałem wczoraj. Też mogłoby być ciężko, wiesz, a ten na taśmie masz normalnie klucz tam 13 czy jakoś, się klinuje i dopiero wtedy on nawet się nie prześlizgnie tamten. Dobrze, że ma taki kołnierz wystający, jest za co go złapać, klepnąć. Sukces. Jeszcze nie, Już ruszył. ale coś. Dobra. Rozwaliłby się tak czy inaczej. W sumie ten ściąg. U Ciebie jest filtr strasznie mocno osadzony. Teraz z pokrywą można sobie przykręcić w zontezie, znaje się. Szpilki. Zobacz jeszcze ile idzie. Wszędzie coś jest. Jeszcze troszkę poszło, oleju z filtra się zlało. I nie tylko z filtra. Tutaj udało się Bartkowi ten filtr odkręcić. Wybić go, trochę takie metody, jak to się mówi, druciarskie. Ale jak coś jest Model głupie, filtra HF138. HF138, ale jak coś jest głupie i działa, to nie jest głupie, więc nic nie uszkodzono, filtr wyciągnięty. Widać, że ta ręka do lania jest. Już nie jedno polała. Dobra, więcej nie ma sensu, bo wszystko wyleci. Dobra, zostawiam wam kamerkę tutaj i obserwujcie, co Bartek robi. Patrz, nawet kropelka nie wyleciała. Czyli wszystko aptekarsko dokręcone. Już zakręcam. Teraz w tą stronę. Lejeczko można odstawić. Także do następnej wymiany filtra kupuję porządny klucz na taśmie metalowej, bo ten to jest... Ten kupiliśmy w Obi za jakieś tam nieduże pieniądze, ale no nie zrobił swojej roboty. No wbrew pozorom okazało się to być bardziej wymagające. Gdzieś na uszczelce jeszcze trochę brakuje, żeby go... Tak, od ręcznego dokręcenia do...
później oczywiście jeszcze sprawdzimy, czy nie ma żadnego wycieku. Rozgrzejemy. Dobra. Już jest maks? Tak. Ok, to już mamy zrobione. Nawet więcej niż połowa zrobiona. Dokręcamy. Co nam zostało? Tak jak Obudowę. mówiłeś, obudowę dokręcić i... I zalać. Tak, już mamy korek spustowy, sitko, wszystko mamy dokręcone. Filtr oleju dokręcony. Już zobaczcie, Bartek tutaj dokręca kluczyk. Tu trzeba ją trzymać jakoś? A masz tego imbusa? Dobra. Trzymaj. Ja mam też. Teraz Zbyszek sobie przeserwisuje cały motorek. Już będzie spokój na jakiś czas. Teraz już raczej nie będzie takich deszczy i błota, Już więc myślę, że to... do A już nie będzie go ruszał. No właśnie, bo Zbyszek teraz zaczyna kurs na prawo jazdy. A! To będzie nowy content później. Jak będzie. Będziemy... Będziemy jakąś jeszcze większą krowę będziemy serwisować. Nie. Ja Ci tu nie dokręcałem, musisz sobie Dobra, dokręcić dobra. tak jak chcesz ze swoją mocą. Ze swoją koszubską siłą. Tak. Ale ja powiem, że ja się nie dziwię, jak prędzej czy później z tej grupy to wszyscy pójdą na kurs. Może być za jakiś czas. Znaczy ja nie planuję. Od kiedy tego... Czas pokaże. Mówiłem Bartkowi, to od kiedy tego Q-Jacka kupiłem, to nie planuję, ale jak miałem Zontesa, to się zastanawiałem, czy Ale jednak coś większego. Jak Gosia zrobi A i będzie, wiesz, popychała ciebie w Tak, klasie. tak, może być. To będziemy na końcu. Za Będziemy z wszystkimi. Bartkiem na końcu. Ale nie, to wy powinniście wtedy na początku, bo ten, który ma No tak. najsłabszy, powinien być masz tego imbusa? na początku. A ten silnik mi się tu podoba, no jest Też. takie bydle. To jest 300 minimum, nie? Jak ja 300, do Bartka 500, zajechałem tak. pierwszy raz, to jeszcze tak się tylko zastanawiałem na 100%, czy on ma 125, nie? Tak patrzę na to, mówię, głupio zapytać, ale... Niekombinowany, nie? Kuba, daj mu podstopkę jeszcze raz do zalewania. Tylko tutaj chyba musimy dwie dać. No już to Dwie deseczki i ja tu będę A, spoko. asekurował. Masz ten z miarką, kubek? Tak. Jakiś? Ktoś asekuruje motocykl? Ja będę A, tak na wszelki wypadek, nie? To będę tutaj po ręce. To wolniej było. Kubeczek z miarką i lejek. A u Ciebie ile też litrów wchodzi? 2200. 2200? 2200. No bo Tam na dwa obudowie jest cylindry. napisane 2200 ml. Cała ta banieczka, co wylewaliśmy, to wszystko było od Bartka. Więc... wyczyszczę. Dobra. Znaczy to jest po nowym oleju, nie? No spoko. Więc to chyba się tyczy oleju, no bo co innego można tutaj wlać, nie? Zobacz. Pojemność No, 2200, no. No ale zeszło, nie? Ty masz dokładnie 2 razy tyle, co do Zontesa jeden. Tak. A w 1.1 chyba wchodzi, nie? No. Z filtrem to takie 1100 wchodzi, nie? 1500, 1100. 6 zaworów na dwóch garach, nie? Czekaj, już przychodzę z kamerką. Okienko czyste. Jest czysty, jest tutaj. Tylko myślę, że proponuję Ci po pół litra lać. Bo litr to tak będzie niewygodnie. Niewygodnie? No, niewygodnie. 4 razy po pół litra. Moi drodzy, także już jest Pierwsza połówka. najmilszy punkt programu. Jaki Bartek olej zalewasz? Motula. Taki 5100, 10W40. Tak. Bartek precyzyjnie tu aptekarsko leje po troszeczku. Powoli schodzi. Ale zobaczcie jeszcze w okienku rewizyjnym. Nic. Nic. A 1,5 już weszło. Czyli tutaj to myślę, że ta 200 zrobi robotę. Dopiero ona nam się pokaże w okienku. Ostatnia.
2 i 200. Czwórek. Będzie coś widać. Obserwujmy, czy się pojawia. Pojawia się już powoli. No ale jak on zaraz wejdzie w cały układ, wejdzie jeszcze na full do filtra. Tak, bo w filtrze jeszcze powiedzmy, że pusto. Te 200 w filtr wchodzi. Damy. Tak, lepiej jak jest tak minimalnie nad minimum oleju niż dużo za maksem. A my sobie zaraz pójdziemy, wypijemy kawkę. Zbyszek, pokaż jak się ładnie odpala ten motocykl. Dokręcony korek. Tak, śmiało. Patrzcie, wyświetleczek fajnie. Będzie żyć. Zobacz, czy tam wycieku nigdzie nie ma, ale chyba nie ma. Za zimnie, za gęsty jeszcze. U mnie też się później sprawdzi olej, bo potrzymacie mi na prosto, a ja... Patrzę, ale się świeci cała ta obudowa. A to ten jest cień. Dobra, moi drodzy, także my na razie kończymy temat bendy, sprawdzimy sobie jeszcze później olej. Mam nadzieję, że Wam się filmik podobał. Pokażę Wam jeszcze urywki z serwisu u Zbyszka. Skończyliśmy serwis bendy, teraz bierzemy się za Zontesa. Znaczy skończyliśmy, Bartek skończył serwis bendy, a Zbyszek się bierze za Zontesa. Ty pomyślał, że znowu w garażu Zontes za... Tak, zawita. Nikt się nie spodziewał, że tu jeszcze C2 zawita, a tu jednak taka... Dłużej tego nie widzi, że jak ktoś zajął to miejsce. Nie, Hyundai tam jest dalej, on nie widzi, że... Także jest mała, fajna niespodzianka. Zobaczcie, będziemy się brać za wymianę oleju i łańcuch, ale łańcuch nie jest brudny bardzo. Nie jest. Jest okej. Ale chcę po prostu smar nowy nałożyć, więc wyczyszczę go pod nowy smar, bo to nowy rodzaj smaru dlatego. Tak, także Zbyszek tutaj też odkręci przy przedniej zębatce. Będziemy to wszystko czyścić. Co tam może być, niestety. No ale lepiej to teraz wyczyścić przed nowym Ale chyba nie mam olejem. już żadnych tajemnic praktycznych, więc... Nie. Tutaj Zontes może się czuć jak u siebie. Także bierzemy się za to. I pokażemy Wam później tam w skrócie pracę jeszcze. Jesteśmy na etapie rozkręcania tutaj z przodu tej osłony, żeby dostać się do przedniej zębatki. Łańcuch był wymieniany 5000 temu, Dokładnie 5000. czyli 5000 temu było tutaj czyszczone prawdopodobnie. Zobaczcie, w jakim to wszystko fajnie stanie jest, jakie to jest czyściutkie. Jedynie osłona, No, tutaj trochę tak. no ale to normalne, że będzie skapywał. Myślałem, Też że ten będzie... łańcuch możemy pokazać. Kwestia naciągu. 5000 temu był zmieniony. Po 500 km go naciągnąłem, bo był luz. I cały czas jest ten 2 cm będzie luzu tutaj. Góra-dół cały czas, więc... Czyli 5000 praktycznie przejechane na 4,5 tysiąca 4,5. bez naciągu. No i na póki co nie potrzebuje regulacji. Nie więc, potrzebuje. Czyli to naprawdę, jest DIT. Tak, DIT. W porównaniu z oryginałem, który w ciągu 1000 km musiałem naciągać 3 razy, bo mi po prostu tutaj o wahacz walił, no to jest... Ten łańcuch jest jak guma od majtek, No, oryginalny. niestety, w moim przypadku tak było. Tak, u mnie też tak Niektórzy było. mówią, że 1000 mili kilometrów i nic nie robili. Że nawet nie To zaglądali. ja nie wiem, czy
Nawet nie zaglądali, tylko kwestia, No. czy tak mieli, czy nie zaglądali. Bo to potem nawet czuć po prostu, jak zmieniasz bieg, czy jedziesz, przyspieszasz dynamicznie, to po prostu on ci wali o wahacz, czy ty to Tak, słyszysz po dokładnie. prostu, walenie o wahacz, więc... Dokładnie. Na przykład w mojej sytuacji, jeżeli chodzi o QJ, tak jak Wam wspominałem, dostałem motocykl z łańcuchem w górnym zakresie, bo z ciekawości sprawdziłem, około 30 mm i po 15-20 mi się tak łańcuch ułożył, to tak samo jak Ty mówisz. Po wymianie on się jeszcze ułożył, smar wszedł we wszystkie ogniwa i wymagało to naciągnięcia, tak jak u mnie. Więc no, chyba warto wymienić ten łańcuch i mieć święty spokój. No nie chcecie jechać w trasę kilkaset kilometrów czy 1000 i zastanawiać się, czy łańcuch jest ok. Więc lepiej sobie założyć już konkretny i mieć spokój, tak jak Zbyszek ma. Więc tylko i wyłącznie co? otwieracie sobie kontrolnie, patrzycie jak to wygląda z ciekawości. Ja bym jeszcze od to dzisiaj odkręcił, jak masz taki imbus. Mam wszystko. Bo byśmy po prostu cały ten ślizg, żeby tutaj sobie wyczyścić. Dobrze. jak już jest. Dobrze. Bo on się tylko na tych tutaj 3 śrubach trzyma. Okej, to ogarniemy to. Będzie wtedy... Także dzisiaj tylko takie przebitki z Zontesa, bo ten motocykl już znacie bardzo dobrze. Jesteśmy już na etapie dokręcania osłon. Już jest łańcuch bardzo ładnie przeserwisowany, nasmarowany. Dzisiaj Zbyszek używa nowego smaru. Ja też dokładnie kupiłem taki sam, nawet bez konsultacji. Się okazało, że te same smary kupiliśmy, więc zobaczymy jak będą działały. Podobno robią jakąś fajną powłokę i się bardzo tam kusznie zbiera. Także to tyle na dzisiaj. Dzięki bardzo za oglądanie. Pozdrawiam.